Wyobraźcie sobie duet, który zmienił oblicze kina akcji lat 80. Mel Gibson i Danny Glover. Jeden nieprzewidywalny, drugi zawsze gra według zasad. Razem to mieszanka wybuchowa, która rozgrzała ekrany kin na całym świecie. Dziś opowiem Wam o serii filmów, która nie tylko dostarczała emocji, ale również ukształtowała nowy gatunek Buddy Cop Movie. Zostańcie ze mną do końca, bo mam dla Was kilka niesamowitych ciekawostek, które zaskoczą nawet największych fanów. Raj, meet your new partner. Seria Zabójcza broń, wyreżyserowana przez Richarda Donnera, to 4 filmy, które ukazały się w latach 1987-1998. Opowiadają one o perypetiach dwóch policjantów z Los Angeles, Martina Riggsa, szalonego, ryzykanckiego weterana wojennego, i Rogera Mortaga, doświadczonego detektywa, który wolałby już odpoczywać na emeryturze. Ich współpraca zaczyna się dosyć burzliwie, ale szybko staje się fundamentem serii pełnej akcji, humoru i, co zaskakujące, wzruszeń. Z jednej strony mamy klasyczne pościgi i strzelniny, a z drugiej głębokie przyjaźnie i dylematy moralne. W pierwszej części z 1987 roku zostajemy wprowadzeni w świat Riggsa i Mortaga, dwóch detektywów z Los Angeles, których życie zawodowe i osobiste różni się jak dzień i noc. Martin Riggs to weteran wojenny, który po tragicznej śmierci żony popada w depresję i ma skłonności autodestrukcyjne. Jest nieobliczalny, gotów ryzykować życie w każdej sytuacji, co przeraża i fascynuje innych. Z kolei Roger Murdoch to spokojny, doświadczony detektyw, ojciec trójki dzieci, który wolałby już zejść ze sceny i przejść na zasłużoną emeryturę. Zderzenie tych dwóch charakterów jest początkiem ich współpracy, pełnej humoru, konfliktów, ale także stopniowego zrozumienia i budowania przyjaźni. Roger, they think I'm dead. I'm a corpse. Brilliant. Fabuła obraca się wokół śledztwa dotyczącego śmierci córki przyjaciela Mortaga, która okazuje się być związana z międzynarodowym kartelem narkotykowym. To śledztwo prowadzi Riggsa i jego wspólnika przez intensywne sceny, w których dominuje akcja, pościgi i strzelaniny, gdzie każdy ruch może być ich ostatnim. Kiedy Riggs postanawia zemścić się na odpowiedzialnych za zbrodnie, cała historia zyskuje na emocjonalnym wymiarze, a jego gotowość do ryzykowania życia jest kluczowym elementem finału. W pierwszej części zobaczymy, jak z chaotycznej współpracy rodzi się fundament ich przyszłej przyjaźni. W sequelu powstania w 1989 roku seria podnosi poprzeczkę, zarówno jeśli chodzi o akcję, jak i o humor. Okay, I'll tell you. You're a carrier. You work for him. I'm the drug dealer. Right. Don't you have plates? Here, come on, what is this? Tym razem Riggs i Roger zostają wplątani w międzynarodową aferę związaną z południowoafrykańską mafią, która ukrywa się za immunitetem dyplomatycznym. Ten wątek daje filmowi unikalny kontekst polityczny, co daje dodatkowej warstwy do konfliktów, z jakimi muszą zmierzyć się bohaterowie. Mafia handluje złotem i narkotykami, a nasi bohaterowie są na tropie, który prowadzi ich przez kolejne niebezpieczne starcia. W tej części widzimy bardziej rozwiniętą dynamikę między Riggsem a Rogerem. Riggs zaczyna otwierać się na życie po stracie żony, a ich przyjaźń staje się głębsza, co widać w wielu zabawnych, ale i wzruszających momentach. Kiedy mafia zaczyna grozić rodzinie Mortaga, obaj muszą działać szybko, aby chronić najbliższych. Ostateczne starcie to klasyczna scena, w której immunitet dyplomatyczny przeciwnika zostaje dosłownie rozstrzelany. Trzecia część serii przypada na początek lat 90., czyli rok 1992. Zmiana tonu w filmie poszła w stronę komediową, ale akcja wciąż jest na najwyższym poziomie. What? I don't have a pass. What? May I see your pass? You want to see my pass? Yes, I do. Here's my fucking No, that's pass. not a I got pass. shot in line of duty, Okay, Sergeant Wells, he's with us. Okay. He's with us. Okay. Riggs i Murdoch muszą stawić czoła skandalowi wewnątrz Departamentu Policji, gdzie nielegalny handel bronią zagraża bezpieczeństwu miasta. Głównym antagonistą jest były policjant, który teraz wykorzystuje swoją wiedzę, aby zdobyć przewagę nad dawnymi kolegami. Nowym istotnym elementem fabuły jest wprowadzenie postaci Lorny Cole, twardej detektyw z wewnętrznych służb policyjnych. Riggs zaczyna z nią romans, co dodaje nowego wymiaru jego postaci.
Widzimy, jak zaczyna na nowo układać swoje życie po tragicznej przeszłości. To także film, w którym Roger coraz bardziej zbliża się do emerytury, co staje się jednym z głównych motywów przewodnich. Choć atmosfera jest lżejsza, nie brakuje tu intensywnych scen akcji, a relacje między postaciami są bardziej rozwinięte niż kiedykolwiek. Warto wspomnieć o kultowej już scenie rozbrojenia bomby w budynku, która trzyma widza w napięciu od początku aż do samego jej końca. Open the door. Don't do nothing. Not that one. Well, this is a pretty shonky job. Ostatnia część powstała w roku 1998, aż 6 lat po ostatniej części. Jest to powrót do nieco poważniejszego tonu. Riggs i Murtagh stają naprzeciw chińskiej mafii, a historia rozwija się wokół nielegalnego przemytu ludzi i fałszowania pieniędzy. Co ciekawe, w tej części mamy wprowadzenie nowych postaci, jak młodszy detektyw grany przez Chrisa Rocka, który dodaje świeżości do zespołu, a także Jet Li w roli głównego antagonisty, co wprowadza więcej spektakularnych scen walki. To również film, który zamyka pewien etap w życiu bohaterów. Martin i Roger, teraz już jak niemalże rodzina, stają przed wieloma wyzwaniami osobistymi. Riggs dowiaduje się, że zostanie ojcem, co stanowi duży zwrot w jego życiu. Wcześniej był bohaterem nieco autodestrukcyjnym, a teraz musi przemyśleć swoje podejście do przyszłości. Murtagh z kolei zmaga się z faktem, że jego dzieci dorastają, a on sam staje się dziadkiem. Czwórka to nie tylko intensywna akcja, ale także film o rodzinie i dorastaniu do odpowiedzialności. Finałowy pojedynek z Jet Li to wisienka na torcie. Sceny walki są spektakularne i dynamiczne, a emocjonalne zakończenie jest swoistym dopełnieniem całości. I'm LAPD. I'm coming in your bike. Shit, here. $200. Hey, Riggs! Hey, Riggs, I'm coming! Seria Zabójcza broń to nie tylko kino akcji na najwyższym poziomie, ale również sukces finansowy, który rósł z każdym kolejnym filmem. Przyjrzyjmy się, jak wyglądały budżety poszczególnych części oraz jakie zyski wygenerowały w box office. Zanim jednak zaczniemy, klasycznie chciałbym przypomnieć, że jeśli podoba Ci się to, co robię, to zostaw subskrypcję na tym kanale. Jeżeli już to zrobiłeś, to lecimy dalej. Pierwsza część, która pojawiła się w kinach w 1987 roku, miała stosunkowo skromny budżet, wynoszący $15 milionów. Choć w tamtych czasach było to niemało, w porównaniu do innych filmów akcji z lat 80., takich jak Predator czy Szklana Pułapka, była to dosyć oszczędna produkcja. Jednak to, czego filmowi zabrakło w budżecie, z nawiązką nadrabia jego sukces kasowy. Zabójcza broń zarobiła globalnie ponad $120 milionów. To ponad 8 razy więcej niż wynosił budżet tego filmu. Ten sukces nie tylko zainicjował kontynuację, ale także ugruntował pozycję Mela Gibsona i danego Glovera jako gwiazdki na akcji. Sam film wprowadził nowy trend buddy cop movies, który dominował w latach 80. i 90. Po sukcesie pierwszej części wytwórnia Warner Bros. Zainwestowała większe środki w produkcję drugiej odsłony. Budżet Zabójczej broni 2 wzrósł do $28 milionów, co odzwierciedlało rosnące zaufanie do marki oraz chęć dostarczania jeszcze bardziej widowiskowej akcji. I opłaciło się, druga część była jeszcze większym hitem, zarabiając aż $227 milionów na całym świecie. To niemal 2 razy więcej niż pierwsza część, co dowodzi, że publiczność była głodna więcej przygód Riggsa i Murtagha. Co ciekawe, druga część spotkała się z bardzo pozytywnymi recenzjami, a sam film doceniono za doskonałe połączenie humoru, akcji i politycznego kontekstu. Z trzecim filmem seria osiągnęła jeszcze wyższy poziom, zarówno pod względem budżetu, jak i zysków. Budżet wyniósł do $35 milionów, a wpływy z kin były imponujące, przekraczając $320 milionów na całym świecie. Ta część wprowadziła więcej elementów komediowych, a także postać Lorny Cole, granej przez René Russo, co dodało serii nowej energii. Dzięki swojemu balansowi między akcją a humorem, Zabójcza broń 3 trafiła do jeszcze szerszej widowni. To właśnie ta część serii osiągnęła szczyt popularności, a duet Gibson-Glover stał się jednym z najbardziej lubianych w kinie akcji. Po 6 latach przerwy fani doczekali się czwartej części, która miała nie tylko najbardziej rozbudowany budżet, ale także ogromne oczekiwania. Budżet Zabójczej broni 4 wynosił $140 milionów, co było olbrzymią kwotą jak na tamte czasy. Tę podwyżkę kosztów można tłumaczyć nie tylko wzrostem garzy dla głównych aktorów, ale także wprowadzeniem do obsady nowych gwiazd, takich jak Chris Rock oraz Jet Li, który był wtedy wschodzącą gwiazdą kina. Film zarobił na całym świecie $285 milionów, co oznaczało, że mimo wysokiego budżetu seria była wciąż dochodowa. Choć część czwarta nie pobiła rekordu box office trzeciej odsłony, to i tak była sukcesem, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że seria miała już ponad dekadę na karku. Cała seria Zabójczej broni była ikoną lat 80. i 90.
Filmy nie tylko były kasowymi hitami, ale także zdobywały uznanie krytyków. W szczególności pierwsze dwie części, które są uważane za jedne z najlepszych filmów akcji tamtych dekad. Reżyser Richard Donner w mistrzowski sposób balansował między akcją, humorem i rozwojem postaci, co pozwoliło serii wyróżnić się na tle innych produkcji z tego okresu. Ponadto Zabójcza broń wywarła olbrzymi wpływ na inne filmy i seriale, a koncepcja Buddy Cop Movie była później wielokrotnie kopiowana. Duet Riggs i Murtagh stał się wzorem dla wielu innych filmów akcji, a cytaty z serii na stałe wpisały się w popkulturę. Leo Getz, private investigator. Private investigator? Yeah. Yeah, Mr. Getz, I was wondering if you would be willing to investigate my privates. Investigate what? My privates, you stupid shit. Shut the fuck up. Seria wprowadziła nowe standardy produkcji filmów akcji z elementami komediowymi, a jego wpływ można dostrzec w późniejszych hitach takich jak Bad Boys, Godziny szczytu, czy nawet Zabójcza broń 5, która aktualnie jest w fazie rozwoju, a za której kamerą ma stanąć sam Mel Gibson. Seria Zabójcza broń to nie tylko czysta akcja i świetna chemia między bohaterami, ale również mnóstwo interesujących faktów zza kulis, które nadają serii dodatkowego smaczku. Przygotowałem dla Was kilka ciekawostek, które mogą Was zaskoczyć, nawet jeżeli widzieliście te filmy już kilka razy. Numer 1. Mel Gibson prawie nie zagrał w Zabójczej broni. Choć teraz trudno sobie to wyobrazić, to Mel Gibson nie był pierwszym wyborem do roli Martina Riggsa. Twórcy filmu pierwotnie rozważali obsadzenie innych aktorów, w tym takich gwiazd jak choćby Bruce Willis. Co ciekawe, Bruce Willis później zagrał w podobnym klimacie w kultowej Szklanej pułapce. Jednak to Mel Gibson w końcu dostał rolę, która pomogła ugruntować jego pozycję jako gwiazdy kina akcji. Numer 2. Danny Glover był zbyt stary do roli, przynajmniej według reżysera. Reżyser Richard Donner początkowo miał wątpliwości co do obsadzenia Dannego Glovera w roli Rogera Murtagha, ponieważ uważał, że Glover jest za stary do tej roli. Jednak gdy go zobaczył na przesłuchaniu, to szybko zmienił zdanie. Ironicznie późniejsza kwestia I'm too old for this shit stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych cytatów z całej serii. Raj, meet your new partner. I'm too old for this shit. W rzeczywistości Danny Glover miał zaledwie 40 lat podczas kręcenia pierwszej części, co czyniło go młodszym niż jego postać. Numer 3. Mroczna wersja scenariusza. Pierwotnie scenariusz do pierwszej Zabójczej broni był znacznie mroczniejszy i bardziej brutalny. Scenarzysta Shane Black napisał wersję, w której Riggs był jeszcze bardziej niestabilny psychicznie, a cała historia miała bardziej depresyjny wydźwięk. W tej wersji Riggs miał zginąć na końcu filmu, poświęcając się w finale. Jednak reżyser zdecydował się na lżejszy ton, dodając więcej humoru i akcji, co pomogło serii odnieść komercyjny sukces. But you're black. He's black. Ostatecznie Shane wrócił do serii jako współautor scenariusza do Zabójczej broni 2. Numer 4. Mel Gibson wykonywał wiele własnych kaskaderskich scen. Choć w Hollywood często korzysta się z kaskaderów, Mel Gibson był znany z tego, że starał się sam wykonywać jak najwięcej kaskaderskich scen, szczególnie w pierwszej części. Przykładem jest scena, w której Riggs skacze z dachu wraz z samobójcą. Rzeczywiście Gibson wykonuje ten skok, choć oczywiście zabezpieczony linami. I wanna do it. Jego zaangażowanie w sceny akcji dodawało filmowi autentyczności i pomagało w budowaniu intensywnych, emocjonalnych scen. To była zresztą jego charakterystyczna cecha przez całą karierę. Numer 5. Jet Li był pierwotnie zbyt szybki dla kamer. W czwartej części Zabójczej broni jednym z głównych antagonistów była postać grana przez aktora Jet Li. Był to jeden z pierwszych filmów Lee w Hollywood i jego umiejętności w sztukach walki wywarły ogromne wrażenie na ekipie filmowej. Jednak okazało się, że Jet Li był tak szybki, że kamery nie były w stanie uchwycić niektórych jego ruchów. Twórcy musieli poprosić go, aby zwolnił swoje tempo, żeby dało się je odpowiednio nagrać. To pokazuje, jak imponujące były jego umiejętności, które pomogły w stworzeniu niezapomnianych scen walki w filmie. Numer 6. Ukryty crossover ze Szklaną pułapką. W trzeciej części serii, kiedy Riggs i Murtagh prowadzą dochodzenie w sprawie kradzieży broni, pojawia się krótka scena, w której można dostrzec billboard reklamujący Szklaną pułapkę. To subtelny hołd dla innej ikonicznej serii filmów akcji z tamtych lat, której bohater grany przez Bruce'a Willisa często bywa porównywalny do Martina Riggsa.
Choć to tylko smaczek dla fanów kina, to pokazuje, jak bardzo te dwie serie kształtowały ten gatunek w latach 80. i 90. Jeżeli chcecie, abym zrobił osobny odcinek o Szklanej Pułapce, to napiszcie komentarz pod tym filmem, a ja już będę wiedział, co z tym zrobić. Zabójcza broń to nie tylko 4 filmy o dynamicznej akcji, strzelaninach i pościgach, ale przede wszystkim to opowieść o przyjaźni, lojalności i rodzinie. Nawet w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Martin Riggs i Roger Murdoch to duet, który udowodnił, że dwie zupełnie różne osoby mogą nie tylko współpracować, ale stworzyć więź silniejszą niż jakiekolwiek partnerstwo na ekranie. Zaczęli jako ryzykowny, nierówny duet, a zakończyli jako prawdziwi bracia, gotowi stanąć w obronie siebie nawzajem w każdej sytuacji. Seria Zabójcza broń wyróżnia się tym, że z biegiem lat jej filmy nie tylko nie traciły na jakości, ale wręcz przeciwnie. Każdy kolejny tytuł rozwijał postaci i relacje między nimi, nie zapominając o tym, co widzowie kochali najbardziej. Jeżeli jesteś fanem kina akcji z lat 80. i 90., to prawdopodobnie kochasz też inne klasyki z tego okresu. A co powiesz na jeszcze więcej nostalgii? Na moim kanale znajdziesz mnóstwo innych filmów z tamtych czasów. Jeśli jeszcze nie widziałeś innych serii, które omawiam, to koniecznie kliknij w ten link, który pojawi się na ekranie. Pamiętaj także, że subskrybując kanał nie przegapisz żadnych nowości, więc kliknij też dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I widzimy się w tym filmie.